Siemano wszystkim, Michał z tej strony. Słuchajcie mnie, bracia i siostry. Dziś będę robił coś, co, jak to powiedzieć, jest albo w ogóle nieznane ludziom, albo bardzo mało znane, albo zapomniane. No nie wiem jak to powiedzieć. W mojej rodzinie robione chyba tylko przez moją mamę, którą serdecznie pozdrawiam. Mianowicie prażuchy, czyli ziemniaki gotowane z mąką, duszone z mąką, gniecione, że tak powiem, z mąką i później smażone na tłuszczu, na boczku, słoninie. Bardzo fajne. Podaje się to najlepiej z kefirem, maślanką, kwaśnym mlekiem. Genialne danie, bardzo proste i zajebiste. Zapraszam. Zaczynam oczywiście od tego, że muszę ugotować ziemniaki. Wody do ziemniaków wlewam tylko tyle, żeby zakryć te ziemniaki, bo liczę na to, że podczas gotowania ta woda mi odparuje i zostanie mi tyle, ile będę chciał, żeby mi zostało. Jeżeli zostanie więcej, to po prostu odleję. Po kilka minut przed tym, jak ziemniaki są gotowe, sprawdzam po prostu i jeżeli wiem, że zostało im jeszcze kilka minut i nadal mam trochę za dużo wody, odlewam i zostawiam sobie tak około centymetra, od pół do centymetra wody. Stawiam to z powrotem na ogień, na gaz, na kuchenkę i zasypuję mąką z wierzchu. Przykrywam to przykrywką. Pamiętajcie, żeby była woda, bo bez wody wam się te ziemniaki spalą razem z tą mąką. Przykrywam przykrywką i zostawiam na, powiedzmy, 10 minut, żeby ziemniaki już doszły i ta mąka się ładnie z tymi ziemniakami poddusiła. Wyłączam wtedy grzanie na kuchence i teraz ten cięższy temat, trzeba to ugnieść w jedną całość. Możecie użyć zwykłego tłuczka do ziemniaków, ale ja używam, tak jak w domu mama używała, tak ja używam takiego tłuczka do ciasta, do ucierania ciasta. Ogólnie trzeba to wszystko ugnieść na jedną taką papkę. Nie jest to proste, wręcz nawet ciężki temat do zrobienia, ale wykonalne. I tak jak widzicie, powinna wyjść taka kleista papka. I teraz dwie opcje. Jedna z boczkiem. Kroję sobie po prostu boczek w kosteczkę. Wyrzucam mój boczek na na suchą patelnię, bez żadnego oleju i na ten boczek, który dopiero co zaczyna się roztapiać, wykładam moje prażuchy. Łyżką jedną, czy widelcem, czym wam możecie, rękoma nawet. Takie nieregularne kształty, które powinny się piec razem z tym boczkiem. Boczek się będzie wytapiał i te prażuchy się będą ładnie obsmażać. Z jednej strony kilka minut, po kilku minutach przewracam na drugą stronę. Kolejne 2-3 minuty na drugiej stronie obsmażam. I to jest gotowe do jedzenia. Oczywiście możecie sobie do tego podsmażyć cebulkę, co tam kto uważa. I to jest jedna opcja z boczkiem. Druga opcja to samo, tylko zamiast boczku po prostu słonina. Słoninę kroję sobie tak samo w kosteczkę. Ja ogólnie preferuję opcję ze słoniną. Słoninę na suchą patelnię, bez żadnego oleju, oliwy, bez niczego. I na tą słoninę tak samo jak w tamtym przypadku. Takie nieregularne kształty wyciągam, ile mi się uda. Na tą słoninę, ta słonina będzie się ładnie topić i te prażuchy będą się ładnie obsmażać z tą słoniną. I tak samo, kilka minut z jednej strony, widzicie, słoninka się wytapia, robią się fajne skwarki.
Możecie, tak jak mówiłem, dodać sobie cebuli do tego, podsmażyć wcześniej, czy jak tam kto woli, ale tak jest naprawdę fajnie. Kilka minut z jednej, kilka minut z drugiej strony i gotowe. Wykładam i mogę spożywać. Polecam, bo naprawdę bardzo fajne. Tak jak mówiłem, najlepiej smakują z kwaśnym mlekiem, kefirem, maślanką, czymś takim. Życzę wszystkim smacznego. Oczywiście, jeżeli film się podobał, łapka w górę. Kto nie subskrybuje, zapraszam do subskrypcji i zapraszam do kolejnych filmów. Trzymajcie się i tymczasem.